What have you done? Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Sit here and don't you dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. Siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to taki szybki strzał. W takich odcinkach będę starał się wam przybliżać nowe gry, do których dostałem kilka tam informacji ciekawych i postaram się wam je przekazać. W dniu dzisiejszym opowiem wam o grze, jak już widać na mojej koszulce oraz na tytule pod spodem, Niezwyciężony. Jest to gra 11-bit Studio opowiadająca o świecie, który wykreował w książce Lem o takim samym tytule. W książce jest przedstawiony świat, gdzie ludzie po III wojnie światowej zaczynają podróżować i podbijać kosmos. Jest tam m.in. wdzięczna nazwa Regis 3 planety, którą ludzie chcieli podbić. Na tej planecie znajdują się maszyny oraz muszki, które sprawiają bardzo duże problemy. I członkowie załogi Niezwyciężonego, bo jest to statek, to tutaj już mogę tak nadmienić trochę ten statek Niezwyciężony, tak wdzięcznie nazwany, ale dlaczego tak się nazywa i czy to jest adekwatna nazwa, to nie będę wam zdradzał. To już będziecie musieli sami sobie w książce albo też w grze zobaczyć. No i jest właśnie frakcja, są te muszki, które atakują, są maszyny, roboty, które również gdzieś tam atakują, no i są ludzie. Czyli jest to taki spór właśnie maszyn kontra ludzie. I myślę, że jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe i bardzo mocno tutaj pokażę tą różnicę pomiędzy maszynami a ludźmi. I kto tak naprawdę jest najgorszy. I kiedy my jesteśmy człowiekiem i kiedy my mamy ten taki ludzki humanizm, jest pokazany. Tam jedna będzie z postaci, która na pewno przejdzie ten test, śpiewająco, ale co więcej, nie będę nic zdradzał z książki. Wracając do gry. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Akcja będzie działa się na planecie, którą odwiedziła nasza spedycja wracająca ze swojej misji. Napotkała tą planetę, jest ona niezbadana, więc stwierdziliśmy, że warto by było ją zbadać. Więc jako my, samotny strzelec, wyruszamy na zbadanie tej planety. Oczywiście jesteśmy sterowani jesteśmy przez nas, graczy, ale prowadzi nas nasz dowódca, który jest w statku Matka, tak zwanym. I on nam będzie dawał kolejne zadania. Jeśli macie tutaj jakieś skojarzenia z Firewatchem, to nic bardziej mylnego, to dokładnie to jest to samo. Będzie dokładnie ta sama historia, dokładnie ta sama historia, źle to powiedziałem. To będzie dokładnie w ten sam sposób 11-bit Studio chciałoby pokazać, przedstawić historię. Jakby to miało wyglądać. I w ten właśnie sposób gracze będą prowadzeni. Będzie to gra, tutaj to jest jakiś jeden minusik, który może nie dla mnie, ale dla niektórych może to być minus właśnie. Jest to gra troszeczkę korytarzowa, ale już śpieszę tutaj z wyjaśnieniem. Jest to gra nie do końca korytarzowa, ponieważ mamy możliwość wyborów kilku dialogowych, co sprawia, że
już gra nam się zupełnie inaczej klasuje. Co jeszcze tutaj jest powiedziane? Co dostałem informację? Ma być około 16 zakończeń. Czyli te wszystkie opcje dialogowe, te wszystkie ścieżki, którymi będziemy podążać, sprawią, że nasza gra będzie zupełnie inaczej zróżnicowana. Będzie można ją przejść na kilka różnych sposobów. Co jest też ważne, my tam znaleźliśmy się na tej planecie, bo chcemy ją tylko i wyłącznie zbadać, więc moje pytanie, jakie było do twórców, czy pojawią się jakieś bronie, czy nasza postać będzie posiadała broń, odpowiadali mi w taki sposób, że inaczej, dostawałem informację, że tej broni nie będzie, albo raczej, że nie mogą nam powiedzieć. Ale odpowiadali mi to tak, że jeśli nie będzie tej broni, to będę głęboko zaskoczony. Nie będę ukrywał, że tutaj wyczuwalne było to, że jednak gdzieś tą broń najprawdopodobniej dostanie nasza postać, ale nie będzie to chyba jakaś taka broń, którą znamy bardzo dobrze z naszych czasów współczesnych, czy nawet z innych gier. Więc jest to fajne, na pewno też trzeba czekać na to. To jest taki smaczek, który gdzieś tam wyciągnąłem, że tak to powiem. Też właśnie eksplorując ten świat, bo świat, mimo tego, że będzie eksploracja, będziemy mieli tak jakby dowolność. Co też udało mi się, jak zagrałem w tą grę, pierwsze takie dostępne w ogóle dla wszystkich ta gra była dostępna na targach PGA w Poznaniu teraz 2022. I tam można było sobie ograć ten tytuł, tam też właśnie porozmawiałem z twórcami też i dzięki temu właśnie jest ten materiał. Więc dziękuję Wam bardzo, Elevin Beat Studio, i liczę na jakąś dalszą współpracę. Wracając, jeżeli chodzi o system właśnie craftingu, jest tam gdzieś tam było to pytanie moje zadane i ma się on pojawić w jakiejś tam okrojonej formie, więc gdzieś będziemy mieli jakiś crafting rozbudowany. Co tutaj może być też pewną jakimś odbiciem dla niektórych, to jest to, że jednak będziemy tam przemierzać sami to. I trochę ta planeta wygląda, z mojej perspektywy, jak ja na to patrzyłem, trochę wygląda to jak ta nasza, jak nasz Mars. Tak troszeczkę to wyglądem przypomina, aczkolwiek to jak na świat Lema bardzo dobrze odwzorowuje to, jak Lem przedstawia świat w tamtych czasach, bo gra się dzieje około 20 lat później Tutaj nie chcę zdradzać końca książki, więc jeśli ktoś nie czytał książki, warto by było, żeby wziął i sobie ją nadrobił, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o sam rozwój postaci, postać ma być jakieś szczątkowe właśnie rozwijanie naszej postaci, jakby upgrade'owanie naszej postaci, ale jak to dokładnie będzie wyglądało, tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, bo powiedziałem o kilku mechanikach, ale nie powiedziałem o tym, jak gra będzie wyglądała. A gra będzie wyglądała olśniewająco, przepięknie i tutaj samych superlatywów można by używać, mimo że gra jest tworzona na Unreal 4, a nie na Unreal 5. Dopytując się, dlaczego nie na 5, gdzie osobiście, jeżeli bym nie wiedział, że to jest Unreal 4, założyłbym, po prostu dałbym sobie rękę, drugą, trzecią, czwartą, dziesiątą uciąć, że jest to Unreal 5. Gra jest tworzona na Unreal 4, ze względu na to, że gra była tworzona, kiedy Unreal 5 jeszcze go nie było. Był gdzieś w planach, coś było mówione, ale jeszcze nie był ogólnodostępny dla deweloperów. Dlatego też jest tworzony na 4, co też jest tutaj, jak już usłyszałem, raz. Nie będziemy tracić czasu na produkcję, żeby jeszcze ją przekonwertowywać, przenosić na Unreal 5. Po drugie, gra wygląda tak świetnie, że nie potrzeba jej przenosić. Po trzecie, zanim się wszyscy nauczą Unreal 5, żeby była wydajność idealna, taka igiełka tak zwana, no to też potrzeba czasu. A to twórcy nie chcą mieć tego czasu, aż tyle sobie przesuwać tej gry, bo chcieliby ją wydać w przyszłym roku, w 2023, kiedy nie dostałem dokładnej takiej informacji. Pytając się, czy na wiosnę, widziałem grymas na twarzy, że raczej pewnie będzie to początek lata albo jesień. Jeśli to będzie jesień,
to uwierzcie mi, do jesieni to może być najmocniejszy tytuł przyszłej jesieni, chyba że uda się, żeby ta gra jednak pojawiła się tej wiośnie tego przyszłego roku. Chociaż tutaj lepiej poczekać chwilę dłużej, te pół roku dłużej, ażeby gra była dopracowana. Oczywiście tutaj mówiąc o pewnym tytule, którego nie będę wymawiał, Cyberpunk. No, dlatego też pewnie twórcy nauczeni doświadczeniem wolą wydać grę lepszą, taką igiełkę, perełkę. A uważam, że jest to gra, na którą warto, ale to warto czekać. I osobiście ja, co mogę wam polecić, grając w gry już ponad te w ogóle gry, zaczynając od tych konsol i nie konsol, gram w gry ponad 20 lat i to co ja zobaczyłem, ta historia, która była opowiedziana w Firewatchu, to co jest opowiedziane w książce Lema i to co że twórcy te dwa światy zderzają ze sobą, to ja czekam z wypiekami na twarzy i to może być gra, która będzie najlepszą grą, w jakąkolwiek grałem przez całą moją historię grania w gry komputerowe, a tak jak mówię, jest to już 20 lat ponad. I tytułem kończąc, kończąc ten mój wywód, uważam, że gra jest warta tego wszystkiego, tego czekania, bo historia będzie się na pewno broniła, mechanika będzie się broniła, te elementy skradania, nasi przeciwnicy, których tam spotkamy, a jest ich trochę, to jak będziemy prowadzeni, zżyjemy się z daną postacią i na pewno nie będziemy chcieli kończyć tej historii i kiedy skończymy tą historię, będziemy chcieli do niej wrócić jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, bo normalnie zatracimy się w tej historii i będzie nam po prostu jakoś taka pustka się pojawi, więc warto, ale to warto czekać na tą produkcję, warto patrzeć, wyglądać, zastanawiać się i czekać właśnie na to, co się będzie działo tam i czekać na tą produkcję. Więc Eleven Beat Studio życzę, żeby się gra udała w 2023, a nam graczom życzę, żeby to był świetny tytuł i dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do następnego. Siema!